Dziś nagrywam film z miejsca szczególnie dla mnie ważnego, który łączy przeszłość z teraźniejszością, a może jest również zapowiedzią czegoś na przyszłość. A chodzi mi konkretnie o nieistniejące już baseny na terenie Polanki Redłowskiej w Gdyni, dla którego tworzyłem moją pracę inżynierską, a do którego mam dalej sentyment i ze względu na rozwój technologii postanowiłem, że zrobię to jeszcze raz w odświeżonym, zremasterowanym stylu. Także zaparzcie herbatkę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się porwać klimatowi Polanki. Na wstępie przedstawię Wam krótki zarys historyczny tego miejsca. Do czasów założenia miasta Gdyni, to jest 1926 roku, były to tylko łąki i lasy. A że miasto szybko się rozwijało, to też doszły zapotrzebowania sportowe i tak już w 1927 roku powstał na terenie Polanki stadion hippiczny, który trwał do 1939 roku. Po wojnie teren był głównie wykorzystywany przez harcerzy i mimo, że był to okres, na którym głównie się skupiano na budowie miasta, tak nasz rodak z Pomorza, pan Franciszek Marchlewski, mistrz Polski w pływaniu od 1947 roku, zapoczątkował inicjatywę, aby zbudować tu coś zupełnie nowego. Coś, co będzie rozrywką dla mieszkańców, coś, co da im możliwość rozwoju sportowego i może nawet ukojenie od powojennych rozterek. Zatem zbudowano w 1949 roku basen olimpijski o rozmiarach 50 na 20 metrów ze skocznią 10-metrową, a do 1965 roku zbudowano pozostałą część kompleksu. To jest uzupełniono go o basen dla osób niepływających, budynek pełniący funkcję administracyjno-restauracyjną oraz doprowadzono tutaj infrastrukturę komunikacyjną. Od tego momentu kompleks stał się chętnie odwiedzanym przez turystów i stał się ważnym miejscem na terenie Gdyni. Ciekawostką jest, że nakręcono tu film pod tytułem Jutro Meksyk, jak i również to, że wodę do basenów pozyskiwano bezpośrednio z morza. Także jak wywieszano czerwone flagi na plaży, to też trzeba było wprowadzić zakaz kąpieli na basenach. I wszystko to pięknie trwało do 1980 roku. To co się stało, że się skichało? Otóż lokalną tajemnicą było wykorzystywanie dużego basenu w zimowym okresie do trzymania w nim karpi na sprzedaż. Także jak nie trudno się domyśleć, brak osuszania basenu doprowadził do pęknięcia jego dna zimą 1980 roku. Niestety nie podjęto próby jego naprawy z powodu braku środków na jego utrzymanie. I tak basen, jak i kąpielisko stopniowo popadały w ruinę i obiekt zamknięto. W 1999 roku prywatny inwestor miał na tym terenie zbudować hotel z basenem, ale zanim to zrobił, to ogłosił upadłość i jedyną rzeczą, którą zrobił, było zburzenie pozostałej części kąpieliska. I tak jest do dzisiaj. I tutaj wchodzę ja, cały na czarno. Jako że często odwiedzałem te tereny, to wybrałem go sobie jako temat mojej pracy inżynierskiej w 2015 roku. To jest rewitalizacja tego miejsca. Moim celem było przywrócenie dawnej świetności tego miejsca, uwzględniając współczesne przepisy prawa budowlanego. Sprawą kluczową było zachowanie obecnego kształtowania terenu i wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej. Moja praca miała też swoje 5 minut sławy jako artykuł na trójmiasto.pl, za co serdecznie dziękuję, jak i również była wykorzystana przez kilku kandydatów na prezydenta miasta w Gdyni w 2018 roku. Także duma mnie rozpiera. Także teraz płynnie przejdę do tematu tego odcinka. To jest, czy jest większa szansa, że ten pomysł trafi prędzej do GTA 6, niż zostanie zrealizowany w rzeczywistości? W mojej ocenie Gdynia nie ma po prostu jaj na próbę podjęcia tej inwestycji. Władze Gdyni na przykład kwestionują powstanie takich basenów ze względu na krótki okres jego użytkowania. To jest, otwarte baseny będą działać tylko w okresie letnim. Ale skoro działało to już wcześniej i ludzie byli zadowoleni, to znaczy, że jednak nie jest to główny problem. Zresztą są już obecne technologie, np. zadaszeń membranowych czy rozsuwanych, które pozwoliłyby na stworzenie zgrabnej konstrukcji zadaszenia, ale niestety nie jestem konstruktorem, więc nie chciałem tworzyć czegoś nierealnego. Natomiast podczas obejrzenia jednego z trailerów nowego GTA wpadł mi do głowy pomysł, że mam przecież realizowany taki model, który by świetnie pasował do najnowszego dzieła Rockstar Games. Uważam także, że kąpielisko bezpośrednio przy morzu wraz z zabudową modernistyczną wpisuje się świetnie do klimatów Vice City, które przecież inspirowane będzie Miami.
Także tak, wysłałem moją propozycję do Rockstar Games i zobaczymy, co mi odpiszą. Podsumowując, chciałbym, aby wrócił kompleks basenów w Gdyni. Żeby Gdynia odzyskała atrakcję turystyczną niespotykaną w naszym regionie i która będzie otwarta dla wszystkich. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo rezerwatu, bulwaru i morza daje niezliczone możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W mojej ocenie otwarcie takiego obiektu tylko korzystnie wpłynie na aktywną promocję regionu w całej Polsce, a może nawet i w Europie. Nie wspomnę o możliwości organizowania wydarzeń sportowych czy budowy konstrukcji lodowiska na mniejszym basenie. Chętnie wysłucham Waszych komentarzy na temat tego projektu, zarówno tych pozytywnych, jak i tych mniej. Może Gdynia nie ma już tego czegoś, ale Rockstar Games ma serce takich historii. Kto wie, może moje marzenie ujrzy swoją realizację właśnie w tej grze. Cześć!